Ja się nazywam Aleksander Laskowski, jestem rzecznikiem prasowym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i będę miał ogromny zaszczyt poprowadzić to spotkanie. Ja już od razu na początku złamię zasady protokołu scenicznego i nie zacznę od przedstawienia uczestników spotkania, a od jednej osoby, która jest na widowni, pani Agata Nowaczyk-Łokaj, która jest córką autora książki. Witamy panią bardzo serdecznie. Na scenie przy fortepianie pan Wojciech Kruczek i pani Anna Cieślak. Będzie muzyka, będzie pięknie podawane słowo z tego tomu. No i wreszcie znakomici prelegenci. Pan Piotr Mysłakowski. Tłumacz tego tomu na język angielski pan John Comber. I profesor Jim Sampson, który uzupełnił wersję angielską o konteksty niezbędne dla czytelnika nieznającego dogłębnie kultury polskiej. I jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, już parafrazując klasyka, można powiedzieć, że redaktor prowadzący jest akuszerką publikacji, także też serdecznie powitam panią Sylwię Zabieglińską i pana Piotra Wojciechowskiego, którzy pracowali nad przygotowaniem tego tomu. A zanim przejdziemy do rozmowy, poproszę artystów o rozpoczęcie. Kto z talerza Chopina okruszyny zmiatał? Przyjechawszy w niedzielę 14 września 1828 roku po 3:00 po południu do Berlina, Fryderyk Chopin pragnął wykorzystać pobyt w stolicy Prus na zwiedzanie miasta. Zamierzał też bywać w operze, w teatrach i na koncertach. Tymczasem opiekujący się Fryderykiem profesor Paweł Felix Jarocki proponował mu uczestniczenie w spotkaniach i obradach uczonych przybyłych na kongres naturalistów, co w znacznym stopniu mogło zakłócić własne plany kompozytora. Chopin nie był zachwycony perspektywą spędzania czasu w gronie uczestników kongresu, także z tego powodu, że nie chciał czuć się profanem w uczonym towarzystwie zoologów i botaników. A poza tym stwierdził, przysłuchiwanie się obradom na nic mu się nie zda. Po pierwszym liście z Berlina do godziny, datowanym wtorek 16 września, po pierwszym liście z Berlina do rodziny, datowanym wtorek 16 września, kompozytor pisał: pojutrze już się zaczynają posiedzenia, na które pan Lichtenstein obiecał mi dać kartę wniścia. Tego dnia ma być wieczorem przyjęcie tych panów przez Humboldta. Pan Jarocki chciał się postarać, żeby mnie tam puszczono, alem go prosił, by tego nie czynił, bo mi się to na nic nie zda. A potem krzywo by mogły patrzeć na mnie inne zagraniczne głowy, gdyby między sobą ujrzały profana. Zresztą nigdy nie chcę być nie na swoim miejscu. Chopin odniósł wrażenie, że nie jest na swoim miejscu. Już nazajutrz, po przybyciu do Berlina podczas wspólnego obiadu uczestników kongresu w poniedziałek 15 września. Fryderyk stwierdził w liście: wczoraj miał miejsce obiad wspólny owych dla mnie karykatur uczonych, których tu już na 3 klasy podzieliłem. Nie pod przewodnictwem Humboldta, bo ten bardzo dobrze ułożony, ale jakiegoś innego czopmistrza, którego nazwiska w tej chwili sobie nie przypominam, lecz mam zapisane pod zrobionym przeze mnie portretem. Obiad ten, nadzwyczaj długo się ciągnący, nie dozwolił mi być na koncercie 9-letniego Brinbacha, skrzypka dość tu chwalonego. Właśnie podczas owej biesiady, która uniemożliwiła kompozytorowi wypad na koncert 9-letniego wirtuoza skrzypiec, wydało się Fryderykowi, że jego obecność budziła dezaprobatę sąsiada przy stole. Zdaje mi się, krzywo na mnie patrzył mój sąsiad. Był to profesor botaniki z Hamburga, pan Lehmann.
Kompozytor zajmujący przy stole miejsce pomiędzy profesorem Jarockim a profesorem Lejmanem miał okazję obserwować osobliwe zachowanie botanika z Hamburga, które następnie z humorem i talentem opisał w liście. Zazdrościłem mu jego paluchów. Ja 2 rękami bułkę łamałem, a on jedną pogniótł ją na placek. Żabka takie miał łapeczki jak niedźwiedź. Gadał z Jarockim przeze mnie, a w rozmowie tak się zapominał, tak się zapalał, że po moim talerzu paluchami gmyrał i okruszyny zmiatał. To prawdziwy uczony, bo przy tym miał nos duży i niezgrabny. Siedziałem jak na szpilkach, podczas gdy zamiatania mojego talerza, siedziałem jak na szpilka podczas zamiatania mojego talerza i potem musiałem go froterować serwetą. Powyższy fragment z listu Chopina jest często i chętnie cytowany przez autorów monografii poświęconych kompozytorowi. Wydaje się więc dziwne, że nie zidentyfikowano dotąd satyrycznie sportretowanego przez Chopina profesora botaniki z Hamburga, pana Lejmana alias Żabki. W wydaniach korespondencji w chopinowskich monografiach nie odnajdziemy przypisu dotyczącego tożsamości uczonego, a w indeksach osób nazwisku botanika Lejmana nie towarzyszy imię, którego zapewne nie był pozbawiony. Nasuwa to czytelnikowi przypuszczenie, że bohater opisanego przez Chopina humorystycznego epizodu bezpowrotnie zaginął w pomroce dziejów i podejmowane przez badaczy próby ustalenia jego tożsamości spełzły na niczym. Pomimo takich niezachęcających okoliczności postanowiłem zaryzykować wyprawę naukową w celu odnalezienia jakichś śladów po Lejmanie. Stała się ona najkrótszą z moich badawczych wypraw, gdyż zakończyła się przy półce biblioteczki, na której stoją stare niemieckie encyklopedie wniesione w posagu przez moją żonę. W 5. tomie Herder's Conversation Lexicon odkryłem krótkie biogramy 11 Lejmanów żyjących w XIX wieku i reprezentujących szeroką gamę profesji. Profesor prawa, artysta malarz, pionier niemieckiej scenografii, topograf, śpiewaczka operowa, duński mąż stanu, historyk, fizyk, geograf. Wśród nich odnalazłem botanika. Jest to bez wątpienia ów uczony, który dostarczył Chopinowi wiele emocji podczas wspólnego obiadu naturalistów, uczestników berlińskiego kongresu. Johann Georg Christian Lejman był założycielem i dyrektorem ogrodu botanicznego w Hamburgu, do którego sprowadzał wiele egzotycznych roślin i z powodzeniem je aklimatyzował. Encyklopedyczna notka biograficzna wskazuje także, jak sądzę, na zagadkową przyczynę burzliwej rozmowy, jaką przy stole wiedli przedstawiciele odmiennych dyscyplin nauk przyrodniczych. Botanik Lejman z zoologiem Jarockim. Jest oczywiste, że dyskusja musiała dotyczyć kwestii żywo interesujących obydwu uczonych. Lejman, który, jak stwierdził Chopin, gadał z panem Jarockim przeze mnie, a w rozmowie tak się zapominał, tak się zapalał, niewątpliwie upatrzył sobie w Jarockim adwersarza i dość gwałtownie starał się przedstawić mu swoje racje.
Szanowni Państwo, Anna Cieślak odczytała fragment książki, następnie pan Wojciech Kruczek zagrał Mazurek op. 30 nr 3 Fryderyka Chopina. Mamy przed sobą, co chciałbym podkreślić, dwa wydania książki polskie, Chopin w podróży i Chopin's Travels, czyli wersję anglojęzyczną tej książki. To jest tom, który pokazuje niezwykłą ciekawość i niezwykłą zupełnie dociekliwość autora. Jaki to był autor, jaką miał metodę pracy? To jest pytanie, które chciałbym skierować do pana Piotra Mysłakowskiego i od razu włączę panu mikrofon. Dziękuję. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to ja musiałem sobie wcześniej przygotować pewną ściągawkę, którą się będę musiał posłużyć. Proszę mi wybaczyć. Pomoce naukowe w Tak. Instytucie Chopina zawsze są mile widziane. Rozumiem, ponieważ pierwsze wydanie, czyli polska wersja została wydana w 2013 roku. Czyli przygotowywaliśmy wcześniej, w związku z czym te kilkanaście lat troszeczkę już zaciemniło jakby moje wspomnienie, musiałem je odświeżyć. Proszę wybaczyć, że się tą ściągawką posłużę. To jest rodzaj wspomnienia o naszych stosunkach i naszych relacjach z panem Henrykiem Nowaczykiem, którego los nie pozwolił mi poznać osobiście nigdy. A jednak wspólnym wysiłkiem jakby to opasło to misko, które chyba ono tu stoi, prawda? To ujrzało światło dzienne i niestety już go podobno nie ma. Sprostuję. Tak? Jest to dostępne, jedno. ale w wersji A elektronicznej. nie, to tak, oczywiście. Ale no jest dostępne. Rozumiem. Ja jestem starodawny, więc wolałbym... No, ale pan ma myśleć- egzemplarz na pewno. Dobrze, więc pozwolę sobie już bez dalszych... Tylko bardzo poproszę do Do mikrofonu, dobrze. Więc tak jak mówiłem, pana Henryka Nowaczyka nigdy nie spotkałem osobiście. On się nie ruszał z wielkopolskiego miasteczka Pogorzeli, dobrze mówię? Tak. I później Poznania, gdzie od lat mieszkał. Do Warszawy nie jeździł. Ja z Warszawy też w tamte strony nie miałem powodu podróżować. Poznaliśmy się korespondencyjnie ćwierć wieku temu, gdy pan Henryk zamieścił w prasie kilka artykułów, które tematycznie pokrywały się w pewnym sensie z tematyką moich ówczesnych badań nad genealogią i biografią Chopina. Nawiązaliśmy kontakt telefoniczny i listowny. Pan Henryk żywo interesował się m.in. moją pierwszą książką o Chopinie, Rodzina matki Chopina, mity i rzeczywistość, którą napisałem wspólnie z profesorem Andrzejem Sikorskim i którą wydałem później własnym nakładem w 2001 roku. W roku następnym pan Henryk opublikował recenzję mojej kolejnej książki o rodzinie ojca Chopina. Od tego czasu utrzymywaliśmy regularne kontakty telefoniczne, dyskutując hipotezy i odkrycia historyczne. Ich rezultaty niezawodnie wpływały na treść zarówno licznych artykułów pana Henryka, jak i na moją pracę. Tutaj muszę przeprosić państwa, że muszę, że tak powiem, trochę też mówić o sobie, ponieważ te nasze dwa sposoby pracy, że tak powiem, oraz tematyka jakoś dziwnie były równoległe i podobne do siebie, w związku z czym tutaj jakby nastąpiła taka jakaś na odległość takie braterstwo jakby autorskie. Była to więc współpraca bardzo owocna. Darzyliśmy się wzajemną sympatią i uznaniem. Z rozmów telefonicznych wyczułem, że pan Henryk, autor dziesiątków odkrywczych artykułów o tematyce chopinowskiej, odczuwał pewien niedosyt w zakresie zainteresowania środowisk opiniotwórczych. Pozostawał głównie znany i uznany na terenie Wielkopolski. Nic dziwnego, że po ponad 20 latach własnych poszukiwań, badań
nigdy nie wspartych instytucjonalnie, mając na swoim koncie autorskim ponad 100 artykułów, odczuwał pewien brak uznania i rosnące zgorzknienie. Usłyszałem od niego smutne wyznanie, gdy właśnie skończył 70 lat życia i, cytuję, pies z kulawą nogą w Warszawie nie odnotował dotychczas jego istnienia. Niech mi wybaczy, że wyjawiam takie jakby treść naszej korespondencji czy wymiany, ale to właśnie te słowa prowadzą nas do dzisiejszego wydarzenia promocyjnego. No, byłem trochę poruszony, prawdę mówiąc, tym, co usłyszałem. Pobiegłem do dyrektora Instytutu i przedłożyłem projekt wydania zbioru artykułów pana Nowaczyka dla uczczenia jego jubileuszu. I dostałem zielone światło na jego opracowanie. Zgromadziłem więc pełen zestaw tekstów pochodzących z najróżniejszych periodyków, głównie wielkopolskich, i zaproponowałem w porozumieniu z autorem ich wybór. Zaproponowałem tytuł całości książki, czyli Chopin w podróży. Dostarczyłem ilustrację na okładkę, co jest reprodukcją mojego ulubionego historycznego malarza Piotra Michałowskiego. Całość opatrzyłem wprowadzeniem i bibliografią oraz koniecznymi przypisami. Autor, nie mogący ze względów zdrowotnych wybrać się do Warszawy, intensywnie pracował ze mną na linii. Tak powstało polskie wydanie tej imponującej książki. Nie ukrywam, że jestem z niej szczególnie dumny, czując radość pana Henryka, który niejednokrotnie wyrażał mi swoją satysfakcję i, żartując, traktował mnie wręcz jako współautora. Bardzo żałuję, że nie było mi dane osobiście spotkać pana Henryka. Łączy mnie z nim świadomość wartości wspólnej pracy i satysfakcja z wprowadzenia do szerokiego obiegu twórczości tego autora. Pracowity żywot pana Henryka dobiegł końca 4 lata temu. Więcej więc już ten płodny badacz szczegółów biograficznych Chopina nie napisze. Ważne, może ogólnie warto scharakteryzować jego dorobek, metody pracy i miejsce w literaturze chopinologicznej. Ciekawy jest początek zainteresowań pana Nowaczyka tematyką chopinowską. Jak mi sam opowiadał, szukając w 1989 roku w archiwach Kalisza jakichś materiałów na zupełnie odmienne tematy, natknął się na opis posiadłości rodziny Flammów. A to skojarzyło mu się z informacją zawartą w książce Hezika, że Chopin w drodze do Antonina, w cudzysłowie, wytchnął u Flammów. Nowaczyk rozwinął ten temat, ustalił koneksje osobowe i towarzyskie i wyjaśnił, po co i dlaczego młody Fryderyk zatrzymał się w prywatnym domu żydowskiego wekslarza z Kalisza. Okazało się, to jest wszystko w rozdziale odpowiednio opisane, więc ja nie będę streszczał, ale to był jakby impuls do zajęcia się tematyką różnych niewyjaśnionych momentów z literatury, głównie korespondencji chopinowskiej. I ten mechanizm właśnie stał się metodą pracy pana Nowaczyka na przyszłe lata. Krótkie wzmianki z korespondencji, których sens zazwyczaj był niejasny lub ukryty dla osób trzecich, wyjaśniał w drodze szczegółowych badań, ujawniając nowe, bogate tło biograficzne i faktograficzne listów Chopina. Jak sam się wyraził, cytuję, odmienne opinie w jakiejś kwestii wyrażone przez autorów dzieł poświęconych życiu i twórczości Fryderyka Chopina
mobilizują mnie do poszukiwań archiwalnych. Choć nie zawsze można znaleźć odpowiedź na intrygujące pytanie, to jednak zwykle udaje się poszerzyć wiedzę o jakimś epizodzie biografii kompozytora. I w tym sensie zasługa pana Henryka jest niepodważalna. Mimo że autor nie był zawodowym historykiem ani muzykologiem, podobnie jak ja, i tu jest ta paralela, jego eseje mają wielką wartość poznawczą, dzięki czemu wzbogaciły wiedzę o biografii Chopina w bardzo poważnym stopniu. Świadczą o tym liczne odniesienia się do jego ustaleń w pracach źródłowych innych autorów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że kilkadziesiąt lat badań w archiwach, także zagranicznych, prowadził pan Henryk bez jakiegokolwiek wsparcia instytucjonalnego. Bez grantów, projektów, stypendiów i dotacji. Badacze wiedzą, jak kosztowne bywają takie kwerendy indywidualne. Wyniki publikował w drodze własnych związków z prasą. I to dlatego w moim wprowadzeniu do polskiego wydania pozwoliłem sobie przyrównać pana Henryka do wilka samotnika polującego w pojedynkę, ale hojnie dzielącego się zdobyczą z nami, czytelnikami. To pan Henryk zaakceptował przez telefon. W tym samym wprowadzeniu zawarłem analizę jego twórczości, metody pracy, kryteria doboru tekstów oraz wiadomości biograficzne. Żałuję, że w wydaniu angielskim cały ten kluczowy rozdział został usunięty. Szczególnie, że powstał on w ścisłej współpracy z panem Henrykiem i stanowił autoryzowaną wypowiedź o nim samym. No i tyle jest moich wspomnień towarzysko-autorskich, że tak powiem. No, co do wydania angielskiego nie wypowiadam się, bo nie brałem w tym udziału, więc tyle bym teraz chciał powiedzieć. Pan Piotr Mysłakowski, bardzo dziękujemy. Tych niezwykle ciekawych treści złowionych, tu już użyję tego terminu, przez wilka samotnika jest bardzo wiele, więc spróbujmy do nich zajrzeć. Pani Anna Cieślik, bardzo proszę. Poetyckie podziękowanie za muzykę Chopina. 1,5 wieku liczy poetycka zagadka chopinowska zamieszczona w dodatku miesięcznym do krakowskiego czasopisma Czas, datowanym na 1856 rok. Opublikowano tam wiersz zatytułowany Księżnie MC za muzykę Chopina przez autora błogosławionej. Kto i kiedy oraz dla kogo mógł napisać wiersz z podziękowaniem za muzykę Chopina, opublikowany w 1856 roku w Krakowie? Zidentyfikowanie poety ukrywającego się pod wskazówką przez autora błogosławionej nie wydawało się łatwe, zwłaszcza jeśli i owa błogosławiona okazałaby się utworem opublikowanym nie wiadomo gdzie i kiedy, pod kryptonimem lub anonimowo, co wówczas zdarzało się poetom pragnącym ukryć z rozmaitych powodów swe autorstwo. Było jedynie oczywiste, że błogosławiona ukazała się wcześniej. Skoro utwór ten pojawił się w tytule wiersza dedykowanego księżnie MC, ustalenie, kim była tajemnicza księżna, wymagało nie tylko rozszyfrowania inicjałów, ale również przeprowadzenia źródłowego dowodu, gdzie i kiedy autor wiersza mógł ją poznać. Książęcy tytuł i inicjały MC nasuwały oczywiście przypuszczenie, że jest to uczennica Fryderyka Chopina, księżna Marcelina z Radziwiłłów Czartoryska. Ale konieczny był dowód
iż to o niej czytamy w pierwszej strofie: o księżno moja, gdy pod Twoją dłonią śpiewają dziewic naszych usta smętne, kościołów pańskich ciężkie dzwony dzwonią i szemrzą głucho słowa boju chętne. Nie mogąc znaleźć w dostępnych źródłach informacji o tym wierszu i jego tajemniczym autorze, zacząłem poszukiwać autora Błogosławionej. Z dużym zaskoczeniem stwierdziłem, że pierwodruk tego wiersza ukazał się w pisemku dla dzieci poświęconym nauce i rozrywce. Wiersz dedykowano sercem ukochanemu Józefowi Zaleskiemu oraz Mariankowi, Józi, Dyziowi i Karolkowi Zaleskim. A więc zaprzyjaźnionemu z Chopinem Józefowi Bogdanowi Zaleskiemu i jego rodzicom, których matką była uczennica kompozytora Zofia z Rosengardów. Autorem Błogosławionej okazał się Teofil Lenartowicz, znany jako liryk mazowiecki. Zatem i wiersz księżnie MC za muzykę Chopina, opatrzony enigmatyczną wskazówką przez autora Błogosławionej, także wyszedł spod pióra Teofila Lenartowicza. Tylko w Paryżu poeta mógł usłyszeć utwory Chopina wykonane przez niezrównaną interpretatorkę jego muzyki, księżnę Marcelinę z Radziwiłłów-Czartoryską, ukrytą w tytule wiersza pod inicjałami MC. Czy Lenartowicz bywał w salonie uczennicy Fryderyka Chopina? Zdołałem wkrótce potwierdzić te przypuszczenia materiałami źródłowymi, listami Teofila Lenartowicza wysłanymi z Paryża do Poznania, do Ewarysta Estkowskiego. Ewarysta Estkowskiego. Lenartowicz w listach do Estkowskiego przekazał inne informacje o swych losach, zamierzeniach, sytuacji materialnej. Przesyłał też pozdrowienia dla wspólnych znajomych z Poznańskiego. Na podstawie tych listów odtworzyć można niektóre epizody pobytu poety nad Sekwaną.
Pani Anna Cieślak przeczytała kolejny fragment książki. Pan Wojciech Kruczek na fortepianie zagrał Fryderyka Chopina, rzecz jasna, Nocturne op. 48, numer 1. No i teraz chciałbym poprosić o wypowiedź pana profesora Jima Samsona. Będę tłumaczył fragmentami, jeśli będzie pamiętał, żeby zostawiać miejsce. To jest pytanie o to, co trzeba dodać do tej książki, żeby czytelnik anglojęzyczny, nieznający kultury polskiej, mógł z łatwością wniknąć w tę opowieść, jak należy ją pogłębić, poszerzyć. Jim, John translated, Jim. You are described simply as content editor in this book, but I guess your role was very extensive. So what do you have to add to a book of that kind for the English language reader to make it more accessible? So how would you describe your role in the whole editorial process here? Can I start by apologizing for speaking in English rather than in Polish? The proceedings are being translated for me. There's a kind of disembodied voice in my ear. You know, I can't see the person, but something is going on, and I'm having these very nice translations in my ear. Okay. What to add? Well, when I was asked to copy edit this volume, I was told that it wasn't a straightforward copy editing job, that I had to look for those things that a non-Polish reader might not understand. So that came down to fairly straightforward things, actually. Political events, battles, things that, you know, everybody in Poland here knows all about, but people overseas wouldn't necessarily do so. I think it might be possible to overstate the difference between the Polish reader and the non-Polish reader, because all these things that I was adding footnotes to and saying, okay, what they mean by this is this, are somewhat on the surface of history. When you come down to the real texture of social and cultural history, what everyday life was like in the early 19th century, then I think you, as Polish readers, would probably be surprised at how much you will learn about things you might think you already know about in this book, just as much as we do. Oh, sorry, you need to translate. Yeah. Po pierwsze chciałbym przeprosić, że nie mówię po polsku. Ten proces bycia tłumaczonym sprawia, że słyszę w głowie jakby obcy głos samego siebie, co daje bardzo dziwne uczucie. A teraz odpowiadając na pytanie, jeśli idzie o tę książkę, poproszono mnie, bym popracował jako redaktor nad nią, ale było to coś znacznie więcej niż zwykła, rutynowa, powiedzmy, praca redaktorska, dlatego że chodziło o to i taka była prośba ze strony polskich redaktorów Instytutu Chopina, żeby zwrócić uwagę na te rzeczy, które mogą być niewiadome dla czytelnika z zagranicy, dla czytelnika nieznającego tak dobrze kontekstów kultury polskiej jak państwo, ale w gruncie rzeczy sprowadziło się to do spraw dosyć podstawowych, jak na przykład jakieś konkretne zdarzenia historyczne, takie jak bitwy, o których po prostu państwo wiedzą, a czytelnik anglojęzyczny zupełnie niekoniecznie. Natomiast myślę, że łatwo przesadzić w tym, jak wyobrażamy sobie różnicę między czytelnikiem polskim a zagranicznym, dlatego że ta wspólna podstawa jest tak naprawdę bardzo silna, bardzo wiele kontekstów życia pierwszej połowy XIX wieku byłoby tutaj dla nas wspólnych, to z jednej strony, z drugiej byliby Państwo zdumieni, ile można się dowiedzieć, będąc polskim czytelnikiem tej książki, o życiu na początku XIX wieku, bo po prostu jest ono już od nas zdecydowanie oddalone. How can he possibly remember all that? It's incredible. I think this is partly because of the kind of very forensic approach Nowaczyk takes to evidence, to the analysis of evidence. I do actually say in my introduction to the English language version that when I started reading this book, it immediately chimed with me because I had just written an historical novel.
Now, I'd been writing musicology all my life, but I thought, let's see what it's like to write a novel. I didn't have any ambition for this novel, but I just wanted to see how you do it. And it's set in the early 19th century. I'll just do a little more. It's set in the early 19th century, and what I found was that I needed to do a kind of research I'd never done before. I'll give you an example. One of the characters in my novel has to move from one part of Romania to another part of Romania. So I had to look at what that really meant, what that journey meant in the early 19th century. How many horses would they carry? How many stops would they make? What would they eat when they got this kind of thing? And it's exactly this kind of research that you find in Novacik's book. There is a kind of historical imagination at work here, as well as just collecting facts. Więc praca nad tą książką była ściśle powiązana z faktem, że metoda pana Nowoczyka, by się tak wyrazić, miała charakter bardzo detektywistyczny. I kiedy zacząłem czytać ten tom, to od razu niejako przemówił do mnie bardzo mocno. Poczułem więź z tą książką, dlatego że, o czym wspominam w napisanym przez siebie wstępie do podróży Chopina, całe życie zajmowałem się muzykologią i pisałem teksty muzykologiczne, ale przyszedł taki moment, kiedy postanowiłem napisać książkę historyczną i musiałem się dowiedzieć, na czym to polega, z czym wiąże się pisanie takiej książki i jakie badania trzeba przeprowadzić, jaką wiedzę należy posiąść. Dam Państwu tutaj bardzo konkretny przykład. Otóż jeden z bohaterów tej mojej książki, osadzonej w realiach początku XIX wieku, musi odbyć podróż w Rumunii i ja się musiałem dowiedzieć, jak taka podróż dokładnie wyglądała, to znaczy jaki to był powóz, ile koni zaprzężony, ile było postojów po drodze. Tego rodzaju fakty należy zgromadzić, żeby wiarygodnie takie dzieło napisać. I właśnie tego rodzaju poszukiwanie konkretu cechuje badania przeprowadzone przez pana Nowaczyka i to właśnie znajdą Państwo w tej książce. I'll just give you one example. The book is called Chopin's Travels, and on several occasions Novacik describes Chopin's journey by carriage, from Warsaw to Kalisz. There were three trips. But it's extraordinary how he looks for evidence in the margins. He looks for evidence in places you might not expect to look. So, for example, he looks at the diaries and the letters of people who were making exactly the same journey at the same time. He looks at the post maps of the region. He looks at the weather reports from that period. He looks at the general reports that came out from time to time from the Commission of Post Officers about changes to travel arrangements, new stopping points, all this kind of thing. It's quite remarkable. And you might think, well, why do we need to know all this, This is just pedantry, but that's not the case. Because it's this kind of exactitude, this kind of detail that actually makes you feel that, you were in that place at that time. This is kind of real everyday history. I dam jeszcze kolejny przykład. Podróże Chopina do Kalisza. W jaki sposób bada to pan Nowaczyk? Można powiedzieć na marginesach, to znaczy patrzy w miejsca zupełnie nieoczywiste. Zagląda czy do pamiętników ludzi, którzy w tym samym czasie odbywali tę samą podróż, zagląda do listów, ale czyta także czy przegląda dawne mapy pocztowe, przegląda prognozy pogody z owego czasu, przegląda także informacje publikowane przez pocztę na temat tego, jak zmieniał się
rozkład jazdy dyliżansów, gdzie dodawano nowe postoje. Wszystko to daje ogromną dokładność w wyobrażeniu sobie tych realiów. No i teraz możemy powiedzieć, że to jest przesadna pedanteria, ale ja bym się z tym nie zgodził, dlatego że to jest takie dokładne wniknięcie w ów czas, które pozwala nam wyobrazić sobie, że w tym czasie się odnajdujemy, czyli obok Chopina. I'm not sure how long you want me to. Let's have one more bit. Okay. Well, I mean what I'm describing here is the importance of biography as a mode of social and cultural history. If you imagine a figure in a landscape, the good biography tells you as much about the landscape as it does about the figure. And that's why I was saying at the beginning, you know, that Polish readers would learn a great deal about everyday life in the early 19th century. If you want to learn about musical life in Germany in the 19th century, one of the best things to read is Ernest Newman's Life of Wagner, all 4 volumes. If you want to learn about French musical life in the 19th century, read Jacques Barzun's Berlioz and the Romantic Century. And it's exactly the same here with Novacek. I could give many examples. I mean, we learn about prison life in Warsaw. We learn about prison food, about different categories of prisoner. He discovers one reference in Chopin's letters to a Miss F. That's all we get, Miss F. No one really knew who Miss F was, except Novacek, who investigated it, came up with the answer, and I will stop in a minute. And as always with Novacek's writings, you learn so much along the way. You don't just learn who Miss F was and what she was doing in Warsaw at this time. You also learn an enormous amount about the semi-formal musical life in Warsaw at that time, the kinds of concerts and the arrangements and the variability of those arrangements, where, you know, recitals might not take place because the opera decides to continue for another week, and so on and so forth. There's a real challenge for you if you can get. Zatem zadajmy sobie pytanie, czym jest biografia i jaką rolę odgrywa w niej kontekst kulturowy i społeczny. I wyobraźmy sobie, że ta postać, którą widzimy w całym obrazie, w biografii musi być widoczna nie tylko jako właśnie ta postać, ale także musimy doskonale widzieć cały krajobraz wokół, cały kontekst dla tej postaci. I teraz, jeśli by chcieli Państwo poznać dobrze społeczne, muzyczne życie Niemiec pierwszej połowy XIX wieku, proszę przeczytać życie Wagnera, Newmana, wszystkie 4 tomy. Jeżeli chcą Państwo poznać to życie muzyczne na początku XIX we Francji, proszę czytać Bazuna, jego książkę o Berliozie, bo to będzie ten kontekst, który Państwo sobie w ten sposób nabudują. I można powiedzieć, że w ten sam sposób kontekstowy myślenia o biografii wpisuje się pisarstwo Nowaczyka, bo rzeczywiście dowiadujemy się tutaj bardzo wiele różnych rzeczy o czasach Chopina, o Warszawie. Weźmy więziennictwo, które poznajemy dosyć dobrze, różne kategorie więźniów, ale także to, jakie jedzenie serwowane było w zakładach penitencjarnych owego czasu, to jak wyglądało życie koncertowe, jak organizowano recitale, w jaki sposób zmieniały się te półformalne często sposoby umówienia się na koncerty, bo na przykład opera była na afiszu i decydowano, że będzie grana dalej, więc koncert był odkładany. Wszystkie tego rodzaju szczegóły rzeczywiście w książce pana Nowaczyka można odnaleźć. One more thing, very quick. Absolutely. I just would want to say, because it might not be immediately obvious, that one of the problems biographers have traditionally is always, how do you link the life and the music? What are the threads? How do you map the threads? We all know they must be there, but how do you actually map those threads?
And most biographers resort to a kind of speculation and fantasy here. This is what this piece means to me, and so on. This is a book in which you will find from time to time real insights into the link between the life and the music, based on evidence and building a kind of web of information that gradually surrounds the pieces. I will just point you to two essays, which you might have time to look at, of this kind. One is on the Etude, Opus 25, number 11, and the other is on the Opus 50 mazurkas, really major pieces here. And Novacek goes backstage and kind of builds a network around these pieces, which throws real light on them. That's... No i teraz jest jeszcze kwestia tego, w jaki sposób biografowie odnajdują więź pomiędzy dziełem a twórcą. I bardzo często jest to snucie rozmaitych hipotez i dopisywanie niejako treści czy też więzi pomiędzy utworem a kompozytorem. W przypadku Nowaczeka nie mamy do czynienia z czymś takim. Mamy do czynienia z autorem, który niejako wędruje za kulisy, buduje nam konteksty, które pozwalają rzeczywiście zrozumieć to, jaki był sens tej muzyki, czy też w jakim kontekście ona rodziła się, powstawała, czy wybrzmiewała. I tutaj wskażę Państwu dwa eseje. Pierwszy na temat etiudy Amol, a drugi na temat mazurków. Opus 50, bardzo ważnych dzieł Fryderyka Chopina, które dzięki badawczym pracom pana Nowaczyka można ujrzeć w innym świetle i zrozumieć kontekst ich powstania znacznie bardziej głęboko. Fascynująco słucha się Jima Sampsona, ale muszę mu przerwać, żeby poprosić panią Annę Cieślak o kolejny fragment. Znana z dowcipu swego dama o Fryderyku Chopinie. Tydzień przed opublikowaniem w Paryżu na łamach La France Musical pierwszego odcinka dzieła Franciszka Liszta, Fryderyk Chopin ukazał się w niedzielę 9 marca 1851 roku. Czytelnicy wychodzącego w Poznaniu polskiego dziennika mieli okazję przeczytać interesujące wspomnienie o Chopinie, wyjęte z wydanej właśnie w języku niemieckim książki napisanej przez damę, której imienia i nazwiska nie ujawniono. Termin publikacji wskazuje, że autorka nie mogła znać dzieła Liszta, a więc jej wspomnienie o Chopinie niewątpliwie ma walor oryginalności i autentyczności. W numerze 51 Gońca Polskiego, datowanym Poznań, niedziela dnia 2 marca, w rubryce Rozmaitości, zamieszczanej na ostatniej stronie gazety, podano: jedna ze znanych z dowcipu swego dam niemieckich, żona bankiera, która 30 lat w Paryżu przemieszkiwała, wydała w tych czasach wspomnienia swoje. Wyjmujemy z nich zajmujący ustęp o Chopinie. Wyjęty z dzieła ustęp przełożył na język polski i podał do druku redaktor skrywający się pod literą X, uchodzącą w tych czasach za kwintesencję tajemniczości. Źródłem obserwacji, wrażeń i sądów tajemniczej damy była jej 16-letnia znajomość z Fryderykiem Chopinem. Autorka poznała kompozytora w 1832 roku, a po raz ostatni widziała się z nim w roku 1848. Zapewne tuż przed wyjazdem Chopina z Paryża do Londynu. Wspomnienie, jak wynika z ustępu przytoczonego w poznańskiej gazecie, zostało spisane niebawem po śmierci Fryderyka Chopina w roku 1850. Były to więc odczucia świeże, jeszcze pełne żalu po zmarłym kompozytorze i pianiście, którego przedwczesna śmierć, jak ubolewała autorka, wydarła przyjaciołom i światu. O początkach swej przyjaźni z Fryderykiem Chopinem tajemnicza dama pisała: poznałam go w roku 1832, zaraz po jego przyjeździe do Paryża, gdzie odtąd stale zamieszkiwał. Nasza 16-letnia znajomość zamieniła się w jak najściślejszą przyjaźń,
a żal, smutek i tęsknota będą we mnie ciągle spójne z jego pamięcią. Przybywszy do Paryża, miał lat 20 kilka i okazał zaraz rzadki dar skromności. Chociaż dał się już był bardzo zaszczytnie poznać w swoim rodzinnym mieście w Warszawie i w Wiedniu, nic jednak o tym nigdy nie wspominał. Siadał tylko do fortepianu, grał, zachwycał i sławę sobie podbijał. Obserwacje damy w dużej mierze dotyczą powierzchowności Chopina, która pozostawiała w harmonii ze stylem jego gry na fortepianie. Postawa jego była delikatna, zgrabna i niezmiernie ujmująca. Był to raczej cień niż człowiek, raczej duchowa niż cielesna istota. Zostawiał w harmonii z rodzajem gry swojej. Nawet organ jego głosu był podobny do jego sztuki. Miękki, płynny, czarujący. Urodzony z ojca Francuza i matki Polki, umiał 2 dialekta, romański i słowiański. Kiedy grał, zdawało się, że ledwie instrumentu dotyka. Rozumiałbyś, że może grać i bez instrumentu. Zapomniałeś o mechanizmie. Mniemałeś, że słyszysz powierzchną harfę, której struny miły powiew atmosfery porusza. A przy tym w tak wielkim, jedynym w świecie talencie, jakże był uprzejmy, skromny, bez pretensji. Nie był to pianista szkoły dzisiejszej. On sobie szkołę sam utworzył. Tajemniczą autorkę zidentyfikowała w swojej biografii Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk. Była to pani Sophie Leo, a więc żona bankiera Augusta Leo. Dama znana z dowcipu swego figuruje niekiedy w indeksach nazwisk zamieszczanych w monografiach poświęconych Chopinowi, ale zawsze jako bliżej nieznana i nieposiadająca imienia żona Augusta Leo. Jej obecność w indeksach i przypisach była dotąd uzasadniona jedynie tym, że Chopin w listach do Augusta Leo zwykle prosił, by tenże oddał ukłony pani Leo lub złożył uszanowanie dla pani Leo. Jednak do dzieł poświęconych kompozytorowi nie przeniknęło nigdy ani imię tejże damy, ani wzmianka o jej wspomnieniach, których fragment poświęciła zmarłemu przyjacielowi.
Mazurki op. 30, numer 1 i 2 i pan Wojciech Kruczek na fortepianie. Jeszcze chciałbym poprosić o kilka słów pana Johna Combera, który tę książkę przetłumaczył na język angielski. Jak wiadomo, tłumacz jest najuważniejszym czytelnikiem dzieła. Myśmy się zastanawiali przed spotkaniem, czy porozmawiać o warsztacie translatorskim, ale to jest chyba materiał na inne spotkanie. Bardziej mnie ciekawi, John, co zapamiętałeś z tej książki, tak uważnie czytając tych kilkaset stron? Co z tobą zostało? Zostało... aha, po polsku to pan... Polski, angielski, jak sobie życzysz? Dobrze. No, podziw dla autora przede wszystkim za wielką pracę. Tyle lat właśnie badań właśnie poświęconych Chopina. Słucham? Bliżej mikrofonu. Tak, dobrze, okej. Przepraszam. Ale Tak, podziw dla autora i właśnie odkrywanie właśnie ten cały świat właśnie tam, tych lat. Te realia przede wszystkim. Jak Jim wspomniał, właśnie to nie tylko chodzi o postać Chopina, ale cały świat właśnie, w którym żył. I te okoliczności jego podróży. A został jakiś taki konkretny na przykład przypadek, jakaś anegdota, jakaś historia, która była najbardziej fascynująca albo może najbardziej problematyczna dla tłumacza? Problematyczne? No wszystkie. No bo jest właśnie, niby nie mieliśmy mówić o warsztacie tłumacza, ale było wiele właśnie poziomów, wiele właśnie, bo pan Nowaczek pisze w swoim języku, nowoczesnym, dzisiejszym języku, ale też odkrywa stare teksty, cytuje z tych starych tekstów napisanych w starym języku, to jest inny styl, prawda? Też mamy na przykład fragmenty wierszy, to też tłumaczyłem, z rymami i tak dalej się starałem. No. I tak, to są różne poziomy, różne style właśnie pisania, także to było trudne. A jeśli chodzi o takie... przerwa może. Tak? Jeśli chodzi o ciekawostki, właśnie bardzo ciekawy był ten właśnie, pamiętam, z Berlina, z tym profesorem, to było bardzo zabawne. Ja też pamiętam odnośnie tego utworu chyba Chopina Etude, tak? Że opis jak Chopin mógł właśnie słyszeć te dźwięki bitwy niby, prawda? To było bardzo, bardzo ciekawe dla mnie, tak. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja myślę, proszę Państwa, bo ja czytałem tę książkę po angielsku, że szczególne brawa należą się dla tłumacza za to, jak to się wspaniale czyta po angielsku, więc poproszę o te brawa dla Johna Combera. I tradycyjnie, jak to już mamy w zwyczaju na spotkaniach w Instytucie Chopina, chciałbym zapytać, czy może ktoś z Państwa chciałby coś dodać, a może o coś zapytać kogoś z obecnych tutaj. Bardzo proszę. Ja chciałam zapytać, czy w książce znalazła się wzmianka o podróży Chopina do Ojcowa i o zabawnej sytuacji z tym właśnie czasem związane. Tak, jest. To może być, ponieważ właśnie odbywa się w Ojcowie już po raz trzeci, teraz w tym roku, festiwal chopinowski, właśnie upamiętniający podróż Chopina tam. Jest już Aleja Gwiazd, gdzie jest odciśnięta ręka Janusza Olejniczaka, wideł główny i będzie, albo już jest teraz Andrzeja Jasińskiego, także bardzo się cieszę, że tam wzmianka również Ja Podróży się też Chopina. cieszyłem, to było strasznie ciekawe, tak, bardzo ciekawe. Pan Piotr Mysłakowski chyba chciał coś dodać. Ciekawe, kiedy będzie festiwal w Wieliczce chopinowski, bo przecież jego pobyt w Wieliczce w kopalni też jest takim ewenementem, że tak powiem, ciekawym bardzo. Ale nie o to chciałem głównie zapytać, tylko kiedy będzie drugi i trzeci tom angielski. To jest... Może to jest kłopotliwe pytanie. Dlaczego? To jest Ja- pytanie, na które być może odpowiedzą nasi redaktorzy. To znaczy drugi tom po angielsku, tak? Tak, tak. To ma być w przyszłym roku, jeśli się nie mylę, tak.
To się nam tłumacz zobowiązał publicznie, proszę Państwa. Czy jeszcze jakieś ostatnie pytanie albo komentarz? Jeśli nie, proszę Państwa, to ja bym chciał bardzo podziękować pani Annie Cieślak za czytanie fragmentów. Pan Wojciech Kruczek, pianista. Pan Piotr Mysłakowski, pan John Comber i profesor Jim Sampson. Pięknie dziękujemy, że zechcieli Państwo początek piątkowego wieczoru spędzić z nami. Zapraszamy teraz do rozmów kuluarowych, bo wiem, że zawsze wiele ciekawych rzeczy jeszcze się w ostatniej chwili już w takich prywatnych konwersacjach udaje powiedzieć. Pięknie dziękuję.